No, to dzisiaj, moi mili, będzie motoryzacyjnie. Cześć, nazywam się Benedykt Madziar i na swoim kanale łączę content podróżniczy z motoryzacyjnym. Dzisiaj witam Was z Auto World w Brukseli. Jest to muzeum motoryzacji, które znajduje się w zabytkowych budynkach parku Saint-Contener, co tylko dodaje wyjątkowości temu miejscu. Ale poza tym, że poznamy tu historię motoryzacji, zobaczymy pojazdy nawet z końca XIX wieku, to czym Auto World wyróżnia się na tle innych tego typu miejsc, to co kilka miesięcy zmieniające się tematyczne wystawy. I dzisiaj akurat trafiłem na German Tuners, więc za chwilę zobaczycie kilka naprawdę turbo, oldschoolowych, unikatowych modeli. Ale zanim dojdziemy do German Tuners, to zobaczcie, co czeka Was po przekroczeniu drzwi Auto World. Bilet kosztuje 15 euro dla dorosłych, 12 euro dla dzieci i studentów. Zakupu możecie dokonać poprzez oficjalną stronę muzeum. Link macie oczywiście w opisie filmu. Przed chwilą zobaczyliście tylko część kolekcji aut muzeum, resztę pokażę Wam później. A teraz, żeby już nie przedłużać, proszę bardzo. German Tuners. Na pierwszy ogień wjeżdża Manta z 1987 roku. Ja Wam tak na szybko tylko przedstawię historię tego samochodu, a później sobie go z bliska obejrzycie. Bez wątpienia, ja patrzę w ekran, czy dobrze Wam pokazuję, bez wątpienia jest to jedna z ikon kultury tuningowej w jakże awangardowych, cukierkowych kolorach. No i w oryginale jest to Opel Manta B, czyli druga generacja tego sportowego modelu Opla. Natomiast ten samochód został stungowany przez firmę Matic, który odegrał też główną rolę w filmie o takim samym tytule, czyli Manta. Film z 1991 roku i polecam go obejrzeć każdemu, a szczególnie miłośnikom motoryzacji. Film oczywiście niemieckiej produkcji, natomiast niektóre sceny ulicznych pojedynków niczym nie odbiegają od tych na przykład chociażby z filmu Szybcy i Wściekli. Naprawdę świetne ujęcia, moim zdaniem idealnie dopasowana muzyka i ogląda się ten film rewelacyjnie. Wracając do samochodu, nadwozie oczywiście niestandardowe, a super ekstrem. W opisie filmu macie link do strony, na której możecie zobaczyć, jak wyglądają te elementy, bo no na filmie też nie zauważycie, ale ten samochód jest mega szeroki. No i oczywiście silnik, ponieważ specjalnie na potrzeby filmu ten samochód wyposażono w mocniejszy niż w standardzie silnik, czyli nie 4, a 6-cylindrowy o mocy 236 koni mechanicznych. Najmocniejszy silnik w seryjnym Oplu Manta, dokładnie w modelu Manta GTE, GT łamane przez E, osiągał moc 115 koni mechanicznych. No i była jeszcze taka sportowa wersja Manty, Manta 400, natomiast tam silnik też osiągał moc niecałe 150, dokładnie 144 konie mechaniczne. Mowa o wersji drogowej, bo była jeszcze wersja sportowa, czy może nawet bardziej rajdowa i tam silnik osiągał już moc około 300 koni mechanicznych. Skrzynia biegów oczywiście manualna, 5-biegowa, natomiast w seryjnych egzemplarzach była również dostępna opcja z automatyczną skrzynią biegów 3-biegową. Napęd oczywiście na tylną oś. Ja już więcej nic nie mówię, a Wy jeszcze przez chwilę z bliska popatrzcie sobie na tego cukierasa. Kolejne auto, słuchajcie, to tutaj za mną. I to jest, jak to mówi młodzież, kot, chociaż ja bym powiedział, że to jest nawet turbo kot. Audi Quattro Roadster z 1984 roku z otwieranym automatycznie, uwaga, twardym dachem. Bardzo unikatowy model Audi. Jego twórcą był Walter Tresser, który wówczas w Audi odpowiadał m.in. za rozwój koncepcji pojazdu, ale był też szefem działu Audi Sport. I to on wymyślił nazwę, czy może bardziej oznaczenie, które do dziś funkcjonuje, czy istnieje przy wielu modelach Audi, czyli Quattro.
Ten model, ten samochód powstał tylko w ilości zaledwie 40 egzemplarzy. Jest to naprawdę tak unikatowy model, że sam Nuccio Bertone, słynny włoski projektant motoryzacyjny, odpowiedzialny m.in. za stylizację Lamborghini Miura. Swoją drogą miałem przyjemność ten samochód z bliska fotografować i oglądać w 2023 roku podczas London Classic Car Show. Tam też przygotowywałem taki fotoreportaż dla portalu motofakty.pl. W opisie filmu macie link, możecie, jeśli ktoś jest chętny, obejrzeć. No i Nuccio Bertone, kiedy zobaczył ten samochód, nie wiem, czy to było podczas targów IAA we Frankfurcie w 1983 roku, czy gdzieś indziej, natomiast kiedy go zobaczył, to powiedział coś takiego. Podejmowano wiele prób stworzenia kabrioletu z twardym dachem, ale nikt jeszcze nie znalazł tak idealnego rozwiązania. Ja co chwilę patrzę w ekran, czy dobrze Wam pokazuję. Więc no, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę móc obejrzeć ten model Audi z bliska, to jest naprawdę mega, kolokwialnie powiem, radocha. Silnik w tym samochodzie jest o pojemności 2,1 litra, 5-cylindrowy o mocy 200 koni mechanicznych, aczkolwiek były dostępne egzemplarze z silnikiem o mocy około 250 koni mechanicznych. Skrzynia biegów oczywiście manualna, 5-biegowa. No i na koniec, słuchajcie, zostawiłem taką perełkę tam za mną, czekajcie, dobrze pokazuję, dobrze. Rainbow Porsche 911, dokładnie jest to Porsche 930 Turbo Targa. Model 930 był produkowany w latach 1995-1989. Dodam tylko tak na szybko, że to oklejenie w tych kolorach nie ma nic wspólnego z LGBT, ale za chwilę dokładnie to wytłumaczę. Tam jest jeszcze taki widoczny znak BB, podejdziemy bliżej. To jest skrót od Buchmann & Buchmann. Niemiecka firma tuningowa, której założycielem był pan Rainer Buchmann. No i ta limitowana edycja Rainbow Porsche 911 powstała, można powiedzieć, tak naprawdę przypadkowo w roku 1976 podczas spotkania właśnie pana Buchmana z ówczesnym dyrektorem marketingu Polaroid na w tamtych czasach największych fotograficznych targach Fotonika, które odbywały się w Kolonii w Niemczech. No i rezultatem tego spotkania był właśnie pomysł, aby okleić model Porsche naklejkami identycznymi jak wówczas z logo Polaroida. Tym samym Polaroid na swoim stoisku miał tłumy ludzi, którzy, umówmy się, bardziej byli zainteresowani Porsche niż sprzętem fotograficznym, a firma BB Auto miała całkiem niedrogą, międzynarodową ekspozycję swojego modelu, licząc też trochę na to, że może im się uda sprzedać kilka egzemplarzy klientom, no z grubym, czy nawet bardzo grubym portfelem. Dodam tylko, że firma BB Auto w swojej tuningowej branży głównie koncentrowała się na designie, wyposażeniu wnętrza auta, dbając przy tym o jak najwyższą jakość, aczkolwiek, taka ciekawostka, mieli swój udział przy stworzeniu właśnie tego modelu Porsche 930 Turbo Targa. I taka ciekawostka kolejna, ten model Porsche też zagrał w filmie pod tytułem Carnapping, też niemiecka produkcja, o ile dobrze pamiętam, z 1991 roku. Fajny film, możemy w nim zobaczyć sporo klasycznych modeli Porsche, Ferrari, Mercedesów, aczkolwiek jak miałbym polecić do obejrzenia czy Carnapping, czy Manta Manta, pomimo że jestem ogromnym miłośnikiem i fanem marki Porsche modelu 911, no to zdecydowanie polecam Manta Manta, no lepsze. Silnik w tym samochodzie jest o pojemności 4 litrów, 6-cylindrowy, oczywiście typu Boxer, więc chłodzony powietrzem, napęd na tylną oś, skrzynia biegów 5-biegowa manualna. Aha, nie powiedziałem o najważniejszym. Moc tego silnika w tym samochodzie 550 koni mechanicznych. No i jestem ciekaw, które z tych trzech aut najbardziej Wam się spodobało. Możecie dać znać w komentarzu. A teraz jeszcze kilka przebitek z resztą kolekcji aut.
powiem wam, że w takim miejscu jak Auto World mieści się właśnie tam, w tym budynku za mną, a tutaj dookoła jest ten ładny park Saint-Contenaire, to w takim miejscu mógłbym siedzieć naprawdę cały dzień, od rana do wieczora, ale że chętnie napiłbym się kawy, bo pierwszą piłem, ojejku, dawno, około godziny 8, więc zdecydowanie jest pora na drugą kawę i tym samym zmierzam w kierunku Café Belga. Café Belga jest to kawiarnia, o której nawinął nawet Taco Hemingway w jednym ze swoich kawałków, który tak samo też go zatytułował, Café Belga. To co, po drodze do Café Belga może jeszcze kilka takich podstawowych informacji o Brukseli. O Brukseli, która jest stolicą Belgii i jednocześnie jest też stolicą Unii Europejskiej. Miasto liczy około 1,2 miliona mieszkańców, a jeśli mowa o aglomeracji, to około 2,5 miliona mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 162 chyba kilometry kwadratowe i dla porównania powierzchnia Warszawy wynosi 517 kilometrów kwadratowych i liczy około 1,8 miliona mieszkańców, więc zobaczcie jaka różnica. Bruksela ponad 3 razy mniejsza od Warszawy, a tylko około 600 tysięcy mniej mieszkańców. Język urzędowy to język niderlandzki i francuski. Dwa języki dlatego, że Belgia jest podzielona na dwa regiony, dokładnie na 3, ale na takie dwa główne, czyli Flandrię na północy i tu się mówi w języku niderlandzkim oraz Walonię na południu i tam się mówi w języku francuskim. No i jest jeszcze ten trzeci, najmniejszy region, region Brukseli i dlatego tu się mówi w tych obu językach, po niderlandzku i po francusku. Obowiązująca waluta to oczywiście euro. No i słuchajcie, jesteśmy. Tam za mną jest właśnie Café Belga, kawiarnia, w której przesiadywał, tworzył, pił kawę i nie tylko, Taco Hemingway. Także ja też wchodzę do środka. Może nie będę niczego tworzył, ale z chęcią napiję się jakiejś dobrej kawy i przy okazji zjem jakiegoś łakocia i za chwilę wam pokażę, co zamówiłem i ile za to zapłaciłem. Wchodzimy do środka. Powiem wam, że już na wejściu klimat mi bardzo podpowiada. Ok, słuchajcie, zamówiłem jak zawsze kawę czarną, zwykłą, americano, ja nie piję żadnej innej. Czasami cappuccino, do tego ciasto ryżowe. Nigdy wcześniej nie jadłem tego ciasta, ale jest naprawdę bardzo dobre, no musiałem już spróbować. No i co, zapłaciłem niecałe 9 euro, więc cena bardzo przyzwoita. Klimat do tego jest naprawdę mega fajny. Tutaj możecie zjeść nie tylko łakocie, ale też zamówić sobie coś na słono. Także polecam wam, jeśli będziecie w Brukseli, to Café Belga moim zdaniem punkt obowiązkowy na planie zwiedzania. Kończę przekaz i biorę się za ciastko ryżowe. Po kawie i ciastku jeszcze krótki spacer po Brukseli. I co? Może jakieś ciekawostki, bo film bez ciekawostek to jak, nie wiem, jak na przykład książka bez przypisów. Niby pełna, ale jednak czegoś brakuje. Także będą dwie ciekawostki, w tym jedna kulinarna. Pierwsza ciekawostka, słuchajcie, jest związana z tym czymś, co tam się za mną znajduje, z tą konstrukcją, budowlą, rzeźbą, jak zwał, tak zwał. I jestem przekonany, że każdy z was, kto ogląda ten film choć raz w swoim życiu, tę konstrukcję właśnie widział, czy to w telewizji, internecie, czy może gdzieś w gazecie. I się może nawet zastanawiał, co to w ogóle jest. A przecież jest to symbol Brukseli, symbol Belgii. Już wam mówię, co to jest. To jest, moi mili, atomium, czyli powiększony 165 miliardów razy symbol... Pardon, nie symbol, tylko model kryształu żelaza. I to powstało na Światową Wystawę Expo w 1958 roku. Miało stać tylko przez kilka miesięcy, a stoi już prawie ile? Mamy rok 2025, prawie 70 lat. Nie wiem, czy tak się to spodobało mieszkańcom, czy komu. W każdym razie tyle lat to już tu stoi. Druga ciekawostka, bardziej kulinarna, bo nie wiem, czy kiedykolwiek jedząc właśnie frytki, ja już trochę podjadłem, żeby mi one nie wypadły, zastanawialiście się, gdzie one powstały, bo chcąc je zjeść za granicą, frytki, ja bardzo lubię, no to musimy zamówić, bo tak też jest napisane, zazwyczaj tak jest napisane, French fries. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że najprawdopodobniej frytki powstały właśnie w Belgii, około roku 1680 w regionie Walonii. To jest na południu Belgii. Dokładnie legenda głosi, że mieszkańcy wsi Namur czy Dinant, wtedy to były wsie, teraz to już są małe miasteczka. Pardon, ponownie, ponieważ nie zaktualizowałem informacji odnośnie miasta Namur, które od tamtego czasu trochę się rozrosło i obecnie liczy ono około 114 tysięcy mieszkańców, więc nie jest to małe miasteczko. Natomiast Dinant wciąż jest małym miasteczkiem liczącym około 13 tysięcy mieszkańców. Nad rzeką Moza, kiedy mogli w ciągu roku, to łowili tam ryby i smażyli je. Bardzo proste, tak? Natomiast kiedy przyszła zima, rzeka zamarzła, no i nie mogli tych ryb łowić,
no to mając ziemniaki, wpadli na pomysł, żeby właśnie usmażyć te pokrojone w paski, czy jakkolwiek ziemniaki. I tak prawdopodobnie pojawiły się właśnie frytki około roku 1680. W Brukseli znajduje się nawet Muzeum Frytek, do którego oczywiście nie poszedłem, bo aż tak mnie to nie interesuje. Natomiast będąc w Belgii, to warto po prostu zamówić Belgian fries, a nie French fries. Jeszcze jestem ciekaw, jeśli już jecie frytki, no to z czym? Bo są dwie szkoły. Z ketchupem i z majonezem. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład lubię z majonezem. No i będąc w Brukseli, czy ogólnie w Belgii, to musicie się koniecznie zaopatrzyć w belgijskie czekolady. Okej, można je kupić w Polsce, praktycznie w każdym większym markecie, no ale w Belgii to w Belgii. No i tym słodkim akcentem, słuchajcie, kończę przekaz z Brukseli, stolicy Belgii. I tak naprawdę to był już ostatni film z państw Beneluxu. Więcej nie przewiduję. Kolejne materiały, jakie się pojawią, to już będą raczej z Polski, ewentualnie z innych państw. Ale to zobaczymy. Jeszcze sobie zobaczcie, co tu się dzieje. Grajki, nie grajki, muzycy. Przyjeżdżajcie, odwiedzajcie, zwiedzajcie.